Witam Was, bliźnięta, w Waszym tarocie na lato. Przygotowałam Wam już kilka kart w rozkładzie, ale będzie jeszcze więcej. Coś dorzucę. Ale zacznijmy od tego, co samo pcha mi się do rąk. Mamy 3 karty. I są to sprawy nadrzędne i tymi nadrzędnymi sprawami powinniście się zająć. To od razu rzuca się na pierwszy plan. Także moi drodzy, najistotniejsze jest przewodzenie i zarządzanie. Mamy tutaj do czynienia z osobą cesarza. Wy możecie prezentować takie cechy cesarza, albo możecie spotkać na swojej drodze kogoś, kto bardzo istotną rolę odegra w lecie. I to trzeba zaznaczyć. W tej oto talii karty cesarza są 2. I ta oto odróżnia się od innej karty cesarza. Także cesarz cesarzowi nie jest równy. Mogą być różni cesarze, różni różniści. Wy macie do czynienia z kimś, kto wydaje się być w jakimś sensie androgeniczny. Jakby przejawiał zarówno pewne cechy żeńskie, jak i męskie, i to rzuca się na pierwszy plan znowu. To musi zostać wypowiedziane. To nie jest ktoś, kto jest takim typowym, twardym zarządcą, ale raczej kimś, kto pomimo swojej pewnej delikatniejszej strony jest w stanie pociągać za sznurki i wpływać na innych. Mamy do czynienia z osobą, która jest w stanie kontrolować sytuację, nawet jeżeli nie wszystko dostrzega swoim spojrzeniem. Tutaj z tyłu za tą osobą są inni ludzie, których ta postać ma świadomość, ale nie musi ich cały czas obserwować, żeby ich widzieć. Ale ma też blisko siebie parę osób, nad którymi trzyma pewną kontrolę. To nie jest tak, że nasz cesarz sprawia, że te osoby nie mogą się ruszyć. Te osoby jak najbardziej się poruszają. Jak najbardziej mogą to robić, tylko że są w pewnej odległości i nie oddalają się bardziej niż pozwala na to wola cesarza. Cesarz oczywiście może się poruszać razem z nimi, jeśli by chcieli gdzieś tam indziej dojść, gdzie te jego sznurki nie sięgają, nie są takie długie. Ale czy to wszystko jest w porządku? Czy tu jest jakiś problem? Nie sądzę. Nie sądzę. Cesarz trzyma kontrolę w obrębie czegoś, w obrębie swojego placu, w obrębie swojej przestrzeni. I oczywiście w każdym momencie może zdecydować, że puści tę linkę. Ale z jakiegoś względu część linek trzyma w rękach. Trudno do końca może od razu stwierdzić, po co cesarzowi są ci ludzie. Ale najwyraźniej jest jakaś tego przyczyna i może to jest taka tajemnica cesarza,
Blisko naszego cesarza mamy dwie karty odwrócone. Jedna z nich wskazuje, że może brakować siły. Może brakować jej komuś, kto będzie dla was istotny lub wam. Ktoś jest zmęczony. W swoim zmęczeniu może chcieć po prostu wykazać nie swoją siłę, ale swoją łagodność. Może chcieć być trzymany. Bo w tym momencie ten król, ten władca może potrzebować trochę odpoczynku. Możliwe, że będzie potrzebował odpoczynku z kimś bliskim. Z kimś, kto jest zdecydowanie delikatniejszy od niego. Może to nasz cesarz potrzebuje odpoczynku, a może to jest jakiś inny władca, może jakaś inna silna postać. To nie musi być żaden król, to jest ktoś, kto zwykle przejawia siłę. I jednocześnie może być tak, że wy poczujecie, że tej siły macie chwilowo mniej. Nawet jeżeli byście nie czuli się zwykle tacy silni. Ale jednak gdzieś ta siła, gdzieś ona tutaj się pojawia. Temat siły i jej braku. Jest to związane z koniecznością dokonania wyboru po rozważeniu co najmniej dwóch możliwości. I na tych możliwościach trzeba się skupić swoim umysłem, mniej skupiając się na tym, co widzicie, albo na tym, czego możecie dotknąć. Ten dylemat również związany jest z czymś, co jest niesione, trzymane i ktoś wyjątkowo chciałby, żeby pozostało w ukryciu to, co robi. Ktoś porusza się, przemieszcza się i niesie coś, co nie ma być dostrzeżone przez wszystkich. A najlepiej, żeby nie widział tego, żeby to w ogóle nikt tego nie widział. Także zdecydowanie nie chodzi tutaj o otwarte chwalenie się czymś. Nie. Tu ktoś zakłada kaptur, bierze wszystko w garść i niesie coś gdzieś. I jest to związane z naszym dylematem, jak już wspomniałam wcześniej. Możliwe, że cesarz ma świadomość tych działań. Możliwe, że to jest ktoś, kto jest pod kontrolą cesarza. Może być to też ktoś, kto jest gdzieś z tyłu za nim. Jakby pod mniejszą kontrolą, ale jednak czuję, że jest to ktoś, kto działa właśnie w obrębie tego placu. Gdzieś u stóp cesarza. A może z woli cesarza. Czy cesarz może się wcielić w tę postać? Być może w pewnym sensie w niektórych chwilach. Możecie wziąć to pod uwagę.
Ale warto też zwrócić uwagę na to, że to jest ktoś, kto zabiera coś i nie chce być zauważony, więc tutaj mogą być różne takie sprawy, niespecjalnie może sympatyczne czasem. Gdzie są wasze informacje? Gdzie są wasze rzeczy? Czy ktoś nie chce ich zabrać? Czy ktoś nie zabiera z tej pozycji czegoś, albo czegoś nie ukrywa? Hmm? Kogoś tutaj mamy, kto bardzo ostrożnie niesie coś, co jest ostre. To są ostre słowa, to są ostre argumenty, to są elementy, którymi można się zranić. Możliwe, że ktoś niesie narzędzia, dosłowne lub bardziej metaforyczne, które mogą pomóc i być jakby argumentami w dylemacie, który trzeba rozwiązać, nawet jeżeli brakuje siły na to. Z czego wynika to niesienie? To niesienie wynika z braku woli cesarzowej, z braku możliwości czy umiejętności zarządzania poprzez cesarzową, a czy właściwie zarządzania cesarzowej w jej własnym ogrodzie, czy w tej przestrzeni, która była cesarzowej. Być może, że cesarzowa nie jest już cesarzową we własnym ogrodzie, a możliwe, że swoim własnym ogrodem, swoim cesarstwem nie do końca potrafi opiekować się i zarządzać. Może być to związane, a powiedziałabym raczej, że jest związane z pewną strukturą duchową. Czymś, co trudno jest trochę nazwać. Ktoś komuś się kłaniał. Ktoś oddawał hołd, może składał jakąś przysięgę, może poddawał się pod jakąś wolę jakiejś postaci, czy komuś, kto został uznany przez coś większego. I ma to właśnie związek z cesarzową. Dotyczy to także jakiejś przeszłej relacji, relacji, która gdzieś się może wygięła. Mamy tu relację, której może ktoś musiał opuścić jakąś przestrzeń, tak jakby wychodził z raju. Jakby z jakiegoś powodu musiał ten raj opuścić. Jakby ktoś miał do dyspozycji wszystko i mógł swobodnie tym wszystkim zajmować się, przebywać, korzystać z tego, ale był jakiś jeden warunek. Coś było nie do dotknięcia, nie do złapania, to miało być nie do wzięcia, jak ten owoc zakazany. I ktoś został skuszony, ktoś skusił się, i z tego oto powodu mamy całą tę sytuację. Kto się skusił? Ktoś mógł zostać skuszony przez osobę trzecią.
Albo jakiś taki wewnętrzny głos tego diabełka, który tam czasem mówi się, że siedzi diabełek na prawym ramieniu czy na lewym, a na drugim aniołek. Tak jakby ktoś został przez tego diabełka skuszony. I z tą sytuacją ma związek to całe niesienie i przejście do dylematu. Prawie udało się zapomnieć tym wszystkim w pewnych elementach przeszłości, ale one wracają. Wraca coś z przeszłości do was. Coś emocjonalnego, mogącego być związanym z dziećmi. To może być dawny obraz, który przypomina wam się, kiedy leżycie. Jakby to było takie małe, jakby to było takie delikatne, ale to wraca. To do was przychodzi z powrotem. I jest znów gdzieś związany z placem naszego cesarza i niemocą cesarzowej. Moi drodzy, jakie to mogą być dylematy tutaj? Czego one mogą dotyczyć? Niech będą dwa. Dylematy mogą dotyczyć osoby króla kielichów. To może być ktoś starszy albo ktoś, kto przejawia pewną dojrzałość. Ale w obecnej sytuacji uczucia tej osoby albo bardzo się skoncentrowały i są to bardzo silne, ale takie niesprzyjające, powiedzmy, uczucia, to znaczy takie jak taka skoncentrowana złość na przykład. A może być też tak, że ktoś w pewnych chwilach jakby traci to swoje opanowanie i wtedy to się też wylewa. To, co gdzieś tam jest schowane, skoncentrowane. Czuję, że ktoś tu czuje się zmęczony trochę. Jakby był taki trochę starszy. Bo niezależnie od wieku można czuć się różnie. I w tym momencie jakby ten element gdzieś był bardziej odczuwalny. Ten dylemat może dotyczyć również tego, co wyrosło, tego, co zostało zgromadzone i w jakimś sensie może jeszcze rosnąć, ale już są owoce. I ktoś tu jeszcze na coś czeka. Także moi drodzy, takie mamy dylematy. Chciałabym się dowiedzieć na przykład, albo nie na przykład, co niesie ktoś w 7 mieczy. A się dowiemy. Mamy opcję. No, że część osób z 7 mieczy będzie niosła miecze sprawiedliwości, klucze do sprawiedliwości.
Część będzie niosła dowody zranienia. Tak bym chciała to powiedzieć. Albo nie wiem, czy bym tak chciała to powiedzieć, ale tak to wychodzi. Także coś związanego ze słowem. Coś, co tutaj wychodzi prosto z serca. Słowa, które wychodzą prosto z serca, ale może nie każdy chce się nimi dzielić. I może być tak, że niesione jest coś, co może przynieść jednak blask po czasie, kiedy zostanie doniesione. Moi drodzy, coś tu mamy z tą siłą, więc pytam, jak podejść do tego tematu związanego z brakiem siły? No. Widzę, że trzeba by było kierować się w stronę właśnie naszego cesarza, tego, kto ma kogoś pod sobą i pociąga za sznurki. Ewentualnie wcielić się w tego cesarza, nawet jeżeli siły brakuje. I należałoby przestać sięgać po iluzję, po sen, który jest nierealny, bo to siły nie doda. I może najpierw trzeba by było przestać próbować sięgać po to, a potem zwrócić się do cesarza. Moi drodzy, co was zaskoczy w lecie? Zaskoczy was brak pewnego blasku. Jakby gwiazdy wam nie sprzyjały, albo komuś nie sprzyjały, ale nie chcę wam tutaj tak tego zostawiać. Co was pozytywnie zaskoczy? Że nie będzie konieczności zaczynania działania od samego początku i wymyślania wszystkiego od początku właśnie. Nie wy musicie mieć pomysłu na wszystko tutaj. I jeszcze coś na koniec dla was. Rada. Ogólna rada, powiedzmy, na lato. Trzeba by było zająć się zranieniami serca, a być może część z was powinno zająć się fizycznie swoim serduszkiem. Także jeżeli coś się dzieje z waszym sercem w tym czy w innym sensie, to trzeba by było się tym zająć. I taka jest rada, żebyście zwrócili uwagę na to, co dzieje się w waszym sercu i to jakoś rozwiązali, bo tu chodzi o wyjście z tego, nie chodzi o to, żeby się zagłębiać w tym, żeby sobie to jeszcze robić sobie tym jakąś krzywdę, tylko właśnie chodzi o to, żeby to powyciągać i zaleczyć i poskładać, bo tutaj są różne pęknięcia i trzeba by było to tym się zająć. Miała być ostatnia, ale jeszcze wam coś dodam do tego.
No i trzeba by było zająć się tym, co jakby wymaga pewnego zburzenia. Czasem trzeba coś usunąć, trzeba się zająć tym właśnie, co się gdzieś posypało. Jak grom z jasnego nieba, co uderzyło. Pewnie wiecie już sami, o co chodzi, ale coś jeszcze chcę wam pozytywnego wziąć, moi drodzy. Jest możliwość pojechania gdzieś, tak? I tyle wam powiem. A wy lubicie gdzieś tam się przemieszczać, więc może gdzieś można by było się przemieścić. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.